ми дістали розчасто затримати. A czego? Ну, там поляки їхали. Wojaki czy cywili? Цивілі, там Суй okazał się Polakiem, ten był zastrzelony. зліквідували, що там. Ну, не розкажу, скільки я там не лічив, ну, I to wy też jechali tam? теж були. Kupa mięsa, jak to się mówi. Same trupy, trupy, trupy i trupy. Zaraz koło cmentarza wywieźli i tak przy drodze poukładaliśmy ich tak. Wszyscy Polacy słyszeli o tym, co działo się na Wołyniu w 1944 roku i latach późniejszych. I w tym filmie opowiem Wam historię jednego z najbardziej perfidnych i haniebnych mordów, jakich dokonała UPA na terenach dzisiejszej Polski. Mało kto z Was pewnie słyszał o napadzie na cywilny pociąg w Zatylu, podczas którego z zimną krwią zamordowano około 70 Polaków. Ukraińcy od lat tłumaczą się, że UPA walczyło z Sowietami, a nawet jeżeli już zabijali Polaków, tak były to potyczki pomiędzy dwoma wrogimi stronami wojskowymi. I tak są tłumaczone napady na polskie wsie, rabunki, grabieże, palenia całych miejscowości. I o ile nawet gdybyśmy dali wiarę w wielu tym przypadkom, że faktycznie były to potyczki pomiędzy wojskiem ukraińskim a polskim, tak w tym przypadku ta narracja w ogóle nie ma zastosowania, gdyż był to zwykły bandycki napad na cywilny pociąg. Udajemy się teraz wzdłuż torów kolejowych od miejscowości Bełżec. Tam za mną 3 km do tyłu znajduje się czynna do dziś stacja kolejowa Bełżec w kierunku miejscowości Zatyle. To tutaj 16 czerwca 1944 roku został zatrzymany pociąg, cywilny pociąg polski jadący z Bełżca do Lwowa. Ze stacji kolejowej w Bełżcu o godzinie 7 rano rusza pociąg w kierunku Lwowa, pełen pasażerów, cywilnych pasażerów, którzy jadą do pracy, w interesach albo na zakupy do dużego miasta. Ujechał raptem 3 km do okolic miejscowości Zatyle. I to w tym miejscu, w lesie, Ukraińcy przebrani w mundury żołnierzy niemieckich dali maszyniście sygnał do zatrzymania pociągu. Haltet, Zollstation! Oczywiście nie ma takiej żadnej ludzkiej siły, nawet z pomocą karabinów, która zatrzymałaby pędzący pociąg. Więc wszystko wskazuje na to, że ukraiński maszynista tego pociągu był w zmowie z członkami UPA. Według zeznań Jadwigi Hopko, jednej z ocalałych z tej masakry, ukraiński maszynista Zachariusz Procyk wychylił się z pociągu i uśmiechał radośnie w kierunku żołnierzy stojących na torach. Ukraińcy w niemieckich mundurach oznajmili, że na torach znajduje się mina i pociąg będzie musiał zatrzymać się tutaj na dłuższą chwilę do czasu, kiedy zostanie ona rozbrojona. Nikogo to jednak nie zdziwiło, gdyż na tej trasie w ostatnich miesiącach doszło do 7 katastrof spowodowanych podłożonymi pod tory kolejowe ładunkami wybuchowymi bądź minami. Kiedy pociąg zatrzymał się w tym miejscu, z lasu wyszła około 100 ludzi. Część z nich była ubrana w mundury niemieckie, część była po cywilnemu, co może świadczyć o tym, iż byli to mieszkańcy okolicznych ukraińskich wiosek, którzy zostali zwerbowani na tę akcję. To, że Ukraińcy przebrali się w mundury niemieckie, nie było też żadną nowością, bo UPA często stosowało ten fortel, przebierając się nie tylko w mundury niemieckie, ale również w sowieckie czy nawet wojska polskiego. Ukraińcy w niemieckich mundurach przystąpili do legitymowania pasażerów. Pasażerów pochodzenia ukraińskiego oraz niemieckiego zostawiono w spokoju, zaś Polakom kazano wysiąść i ustawić się po obu stronach torów. W pociągu było też co najmniej 2 Niemców, niemiecki kierownik pociągu oraz 1 żołnierz. Niektórzy świadkowie twierdzą, że niemieckich żołnierzy było 2, jednak niemieccy żołnierze nie zareagowali na to, co miało tutaj miejsce i palili sobie tylko spokojnie papierosy. Ukraińcy kazali wysiąść Polakom z pociągu i ustawili mężczyzn po tej stronie, zaś kobietom i dzieciom kazali położyć się po tej stronie pociągu. Pasażerowie nie widzieli się nawzajem. Pierwsze serie z karabinów maszynowych
poleciały w kierunku mężczyzn, którzy padli trupem po zachodniej stronie toru. W tym czasie kobiety, które leżały twarzą do ziemi, wiedziały, że za chwilę spotka je podobny los. I kilka z nich podjęło desperacką próbę ucieczki. Większość z nich została zastrzelona bądź zakłuta bagnetami w pobliskich krzakach, ale kilku kobietom udało się uciec i przeżyć tą masakrę. I to właśnie między innymi dzięki nim możemy dowiedzieć się o tym, co miało tutaj miejsce. Osobom posiadającym zegarki na rękach zabrano je. Leżące tutaj na ziemi wzdłuż torów kobiety i dzieci błagały oprawców o darowanie im życia. Jednak bezskutecznie. Jedną z pasażerek pociągu była młoda dziewczyna spod Tomaszowa Lubelskiego, która w jednym z oprawców rozpoznała swoją dawną sympatię Janka. Poznawszy go, rzuciła się do niego z prośbą o pomoc. Jednak Janek powiedział do niej: teraz nie jestem już Janek, jestem Iwan. I zanurzył bez emocji nóż w jej sercu. Kobiety i dzieci były zabijane strzałem w głowę. Jednak nie wszyscy zginęli w szybki i humanitarny sposób. Jedną ciężarną kobietę przybito bagnetami do ziemi, innej odrąbano dłoń, zaś małej dziewczynce rozbito głowę kolbą karabinu. Po zatrzymaniu wszystkim kazali wyjść i dokumenty. Który okazał się Polakiem, ten był zastrzelony. Jedna osoba uratowała się, kobieta, która powiedziała, że jest Ukrainka, ale on mi nie wierzył w to. Ale kiedy on skierował broń do innej osoby, ta zaczęła uciekać. Ten strzelił za nią, ona jeszcze biegła kawałek i upadła w błoto. On dobiegł do niej, a ona tłumaczyła się, że jest Ukrainką. I powiedziała: Gospodzie Boże. I on zrozumiał, że być może, że jest Ukrainką. I już dał jej spokój i tak doszła do Rosji i do pomocy. Jadwiga Chopko, żona kolejarza, który jechał również tym pociągiem do pracy. Słysząc odgłosy strzałów i padających na ziemię mężczyzn po drugiej stronie pociągu, poderwała się do ucieczki. Kobieta, niechybnie przeczuwając to, co czeka ją już za kilka minut, rzuciła się przed siebie do ucieczki przez pobliskie krzaki. Jeden z upowców ruszył za nią i rozpoznała w nim znajomego Ukraińca z pobliskiej wsi Poddębce. Uciekając, kobieta wpadła do pobliskiego potoku i przewróciła się. Ukrainiec dogonił ją i próbował zabić ją strzałem w serce. Kula jednak przeszyła tylko rękę. Udając martwą, przeżyła i mogła opowiedzieć o tym, co tutaj się wydarzyło. Kiedy Ukraińcy odeszli, Jadwiga dotarła do pobliskiej szosy Lwów-Tomaszów, gdzie zatrzymała jadący samochód niemiecki. Kierowca zgodził się zabrać ją do szpitala w Tomaszowie Lubelskim, gdzie udzielono jej pomocy. Kolejną kobietą, której udało się przeżyć egzekucję, była Maria Komodowska. Ona również zaczęła uciekać przed siebie i trafiona kulą Ukraińca padła na ziemię, udając martwą. Na szczęście w tym przypadku Ukrainiec odpuścił i poszedł dalej. Po zakończeniu mordu Ukraińcy zabrali część bagaży należących do pasażerów i udali się w rejon Uchnowa, uprowadzając ze sobą 3 polskich jeńców. Studenta z Lwowa o nieustalonym do dziś nazwisku zastrzelono, a 2 Polakom udało się uciec. Jeden z nich został później komendantem milicji obywatelskiej w Lubyczy Królewskiej i to również dzięki niemu też możemy dowiedzieć się, co stało się w tym miejscu. Kolejnych 2 polskich kolejarzy, którzy obsługiwali ten pociąg, przeżyło dzięki niemieckiemu kierownikowi pociągu, który zabrał ich na czas masakry do swojego przedziału, ratując im tym samym życie. To było straszne przeżycie, nie da się tego opisać. Huk, salwa za salwą, strzały pojedyncze i serie. Moja sąsiadka, pani Cioch, z 12-letnią córeczką opierała się przed dołączeniem do grupy kobiet. Najpierw oberwała kolbą, skończyło się na serii z automatu. W podobny sposób zginęli znani mi osobiście Ludwik Bartłomowicz i Jan Chopko. Do dziś mam przed oczyma te tragedie, bestialstwo upowców.
krzyki i jęki mordowanych niewinnych ludzi. Dojechali oni spokojnie do Rawy Ruskiej, powiadamiając tam dyżurnego o tym, co miało miejsce w tym lesie. Natychmiast powiadomiono wtedy stację Bełżec. Kolejarze ze stacji w Bełżcu namówili do pomocy 2 żandarmów niemieckich, którzy udali się tutaj z nimi na motorze. Jednak niemieccy żołnierze, kiedy zobaczyli ciała pomordowanych, szybko stąd odjechali. Czyżby bojąc się o własne życie? Kolejarze wśród ciał zabitych znaleźli jedną ranną kobietę, która wstała z miejsca zbrodni i odeszła w nieznanym kierunku. Pod drzewem nieopodal znaleziono kolejną kobietę. Była to 44-letnia Tatiana Baran z Tomaszowa Lubelskiego. Miała ona przestrzelone oba uda. Została przetransportowana do tomaszowskiego szpitala, gdzie jednak zmarła z powodu utraty dużej ilości krwi. Pod stosami ciał znaleziono następnie kolejne 3 żywe kobiety, w tym 2 kurierki AK, które jechały zapewne z meldulkami do Lwowa, gdyż ten szlak kolejowy był szlakiem bardzo ważnym dla lokalnych oddziałów partyzanckich, bo to właśnie koleją były wtedy transportowane bieżące rozkazy dla oddziałów oraz chociażby podstawowe wiadomości z frontu. Sprawcy mordu prawdopodobnie używali zakazanej w 1907 roku amunicji Dum-Dum, której pociski miały wierzchołek ścięty płasko lub rozcięty wzdłuż. Pocisk taki wnikał w ciało i deformował się, tworząc rozległe rany. Takie właśnie rany stwierdzono u wielu ofiar zbrodni pod Zatylem. Zbrodnia ta jest nazywana najlepiej udokumentowaną zbrodnią UPA na terenach dzisiejszej Polski. A to wszystko dzięki lokalnemu dowódcy AK, podporucznikowi Tadeuszowi Żelechowskiemu, pseudonim Ring, który przybył tutaj tuż po całym incydencie wraz z 4 żołnierzami. I to na jego rozkaz wykonano dokumentację fotograficzną, którą możemy oglądać do dziś. Niestety te zdjęcia są zbyt drastyczne, żebym wam je prezentował w tym filmie, ale jeżeli chcecie zobaczyć je bez cenzury, taki link do nich zostawiam w opisie tego filmu. Po zatrzymaniu wszystkim kazali wyjść i dokumenty. Który okazał się Polakiem, ten był zastrzelony. Gdzieś w początkach czerwca Gozięba polecił mi, abym sprawdził wiadomość otrzymaną od naczelnika stacji kolejowej Bełżec. Wziąłem ze sobą 5 zuchów. Furmanką podjechaliśmy do Lubyczy Królewskiej i wzdłuż toru dalej w kierunku na Bełżec. I nagle wstrząsający widok. Tuż przy torach trupy kobiet i mężczyzn. Okazało się, że jedna z band UPA napadła na pociąg. Wszystkich Polaków ukraińscy bandyci wyciągnęli z wagonów i pomordowali w okrutny i bestialski sposób. Zbezcześcili także ciała nieżyjących. Nie oszczędzili nawet ciężarnej niewiasty, przekłuwając ją bagnetem do ziemi. Rano wstałam, wybierałam się do kościoła, wychodzę, a kobieta leciała ze strony Lubyczy z krzykiem, że napadli Ukraińcy i na wagon, na pociąg napadli i wystrzelali Polaków. Wszystkich ludzi wystrzelali. To my w ten czas zamiast do kościoła, to na wózek i z wózkiem pojechaliśmy tam na tym torem do tych. No zobaczyliśmy kupa mięsa, jak to się mówi. Same trupy. Zaraz koło cmentarza wywieźli i tak przy drodze poukładaliśmy ich tak w rząd poukładali te ludzie, tych pomordowanych. Tam byli poukładane te ludzie i każdy sobie przyjeżdżał i zabierał. Ten mój, czy ten, to zabierali te ludzie swoje zwłoki, zabierali. No i te zostawili, ta co była miejscowa, no to pozabierali. Chopkowa, jak to się mówią, no to Chopkowa, ta co była ranna jedna, a męża zabili jej tam też, ona z mężem jechała do Lwowa. 17 czerwca 1944 roku w Tomaszowie Lubelskim odbył się wielki pogrzeb zamordowanych. Następnego dnia odbyły się kolejne pogrzeby w miejscowościach Narol oraz Bełżec. I groby zamordowanych w tym bestialskim ataku możemy odwiedzić nawet dziś. Najłatwiej będzie odnaleźć masową mogiłę na cmentarzu w Bełżcu, gdzie spoczywają również ciała wszystkich tych, których personaliów nie udało się zidentyfikować.
Tym pociągiem podróżowali cywile, nie tylko z okolicznych wiosek, stąd nie wszystkie ciała udało się rozpoznać, gdyż po prostu miejscowi ludzie ich nie znali. Pamiętajmy, że był to rok 1944, w okolicy szalał front, stąd miejscowi ludzie mieli wtedy dużo gorsze zmartwienia niż to, do kogo należą jakieś zwłoki w lesie. Nie udało się do tej pory ustalić personaliów wielu ofiar tej masakry. Kto dokonał tego dopadu? Historycy do dziś spierają się, kto dowodził tą akcją, ale chyba najbardziej prawdopodobna wersja to ta, że napad na pociąg zorganizowała czota Stepana Kowala z Sotni Jastruba, gdyż to akurat oni stacjonowali tego dnia w pobliskiej wsi Pawliszcze. Według innej, bardzo prawdopodobnej wersji napadu mogła dokonać bojówka Urzędu Bezpieczeństwa OUN pod dowództwem Borysa. Ale pewne jest, że co najmniej jeden członek tej bojówki brał udział w tym napadzie, gdyż w 1993 roku pewnemu działaczowi ukraińskiemu udało się nagrać na kasetę magnetofonową jego zeznania, których możecie sobie teraz posłuchać. Я називаюся Петро Хомин. Де ви народилися? В Люблинці Старій. Коли? В 1915 році. Докладно все оповідайте одна за Я другою. знав, що то так буде, як більше діє, а завтра ще дітко може змінити і ще на старші літами повішити. То є не таємниця. Це за нашу історію, щоб не пропала наша історія. Ну, воювали ми здорово. Горська, але то був відділ спец. То Скільки вас було? так було, коли 30, 25, так було. Але ми воювали здорово. Ми там населені ми засідками. Поляки потягом з Немирова на Раву-Руську. А ми дістали розказ то затримати. А чого? Ну, там поляки їхали. Угу. Вояки чи цивілі? Цивілі, там бабей, там що. Ми їх мусили затримати. Ну як, потяг ми затримали, сказали, вишити всі на бік, потяг пішов, тут документа справджували. Ми залігли трохи, один німецький вранів вийшов на середину тору колійового, як ж видів, хто потяг іде, то став зупинив. І потяг майже став. А там був один українець, і він то хіба провадив туди. А ми залігли. Як вражі дістав Сморозка, аби потяг не встав, чити до ноги, вікна де хто би міг. Так же масакрувати все. Але встав, ну то там той документ, там треба було документа, зліквідували що тоді. Скільки їх там було? Ну не скажу скільки, я там не лічив, ну вони потяги були. І баби теж їхали там? Теж були. В якому місці ви той потяг затримали? В якому? Під Рамом Руськом то не в селі не було, то було такий ліс, такий кавалок ліса було, тим лісі. Ага, Колоради. Колорадо. Так же з Рами не доїхав. Petro Homyn ze Starego Lublińca dożył spokojnie swoich dni, przez nikogo nie niepokojony. No i mało tego, jak słyszeliście, spokojnie opowiadał o tym, czego tutaj dokonał. Kilka lat temu trafiłem też na film z zeznaniami jednego z upowców, który brał udział w tym napadzie, jednak nie zdążyłem go sobie wtedy zapisać i film został całkowicie usunięty z internetu. W tym filmie członek UPA bez emocji opowiadał o tym, jak strzelał tutaj do kobiet i dzieci i na pytanie, dlaczego to zrobił, powiedział, że dostał rozkaz, więc musiał go wykonać. A co stało się z bandytami, którzy dokonali tego mordu? Część z nich zginęła w kolejnych miesiącach w walkach z NKWD, Wojskiem Polskim albo oddziałami polskiej partyzantki. Pewne jest, że kilku z nich pochowano kilkanaście kilometrów stąd, na wzgórzu Monastyr. Film o tym wzgórzu pokazywałem wam już na tym kanale. Pomnik na mogile tych ukraińskich partyzantów co rusz jest niszczony i odbudowywany, wywołując przy tym co rusz jakiś skandal dyplomatyczny. Jednak większość sprawców tego mordu dożyła sobie spokojnie swoich dni. Niektórzy być może gdzieś tutaj w okolicznych wsiach,
Niektórzy zapewne zostali wysiedleni w ramach akcji Wisła, być może niektórzy znaleźli się w granicach Związku Radzieckiego, gdyż niecałe 10 km stąd dziś przebiega granica polsko-ukraińska, a do 90 roku tam był Związek Radziecki. Maszynistę pociągu Zachariasza Procyka po zakończeniu wojny oskarżono o współudział w tej zbrodni, ale ostatecznie uniewinniono z powodu braku dowodów. Kolejny został oskarżony Władysław Putko w 1950 roku, jednak również z braku dowodów został on uniewinniony. Ale zostawił on bardzo ciekawe wspomnienia. Opisał on historię, że być może powodem tego napadu była zniewaga, jakiej mieli dopuścić się Polacy podczas zabawy, ukraińskiej zabawy w święta wielkanocne 1944 roku. Na tej zabawie wraz ze swoją narzeczoną bawił się ówczesny komendant bojówki UPA z Lubyczy Królewskiej. Doznał on zniewagi od Polaków, której nie mógł puścić płazem. Czy ta wersja jest prawdziwa? Tego już nigdy się nie dowiemy. Jednak możemy być pewni, że ta akcja nie miała nic wspólnego z walką z Sowietami. I pomimo, że ustalono personalia wielu sprawców tej zbrodni, tak nie ponieśli oni nigdy kary. Nie zależało na tym nikomu ani za czasów PRL, ani za czasów III RP już po 90 roku. I na tych terenach po dziś dzień wiele osób boi się mówić głośno o tych sprawach. Na tych wsiach, pomimo że Ukraińcy niby zostali wysiedleni podczas akcji Wisła w latach powojennych, część z nich jeszcze została. Oczywiście spolszczyli się oni dziś, często przyjęli też polskie nazwiska, ale nadal aktywnie działają w środowisku ukraińskim, organizują różnego rodzaju rocznice i wydarzenia, stawiają pomniki poświęcone bohaterom, partyzantom ukraińskim oraz wysiedlonym w ramach akcji Wisła. Nie wierzycie? Przyjedźcie sami na Roztocze Wschodnie i poszukajcie pomników bohaterów Ukrainy, pomników wysiedlonych w akcji Wisła. One są bardzo dobrze widoczne, często nawet wyeksponowane gdzieś przy cerkwiach, zaś ten pomnik jest skryty w lesie. I pomimo, że 200 metrów w tą stronę mamy główną drogę numer 17, która biegnie do przejścia granicznego w Hrebennym, codziennie pokonują ją tysiące Ukraińców, nie ma na niej żadnego drogowskazu, który prowadziłby do tego miejsca tragedii. Może warto byłoby powiesić tutaj jakiś baner albo chociaż dać małą strzałkę, żeby ci kierowcy ukraińscy, którzy stoją tutaj w kolejce do tego przejścia granicznego, mogli się przespacerować i poczytać sobie tą tragiczną historię. To, co oni wyrabiali tutaj z ludźmi, to było straszne. Dlatego również później ludzie z obawy o własne życie nie chcieli o tym w ogóle mówić. Długo czas ta historia była przemilczana. W miejscowości Szalenik trudno powiedzieć, czy ktoś coś powiedział, czy coś. W każdym razie wpadła sotnia, prawdopodobnie też Jastrób. 12-osobową rodzinę zamordowali wszystkich. Dzieci z podłóżek wyciągali, rozpruwali. Wyrabiali takie rzeczy, że trudno. 4 kilometry od Bełżca. Także ludzie się tu bali o tym w ogóle mówić i nikt nie chciał wspominać tu na temat tej zbrodni. Jeszcze ich się baliśmy, dłuższy czas ich się baliśmy, bo to różnie można było się spodziewać. Każdy się obawiał o życie. No to jak my w tej Lubyczy mieszkaliśmy, już było po wszystkiemu, gdzie już ile lat, potem i żeśmy się obawiali, jeszcze myśleliśmy, może co, bo to Polak, może przyjdą i ci to zrobią, może. I w całej tej tragedii chyba jedynym optymistycznym faktem jest to, że to miejsce dziś znajduje się w granicach Polski. Stąd można było tutaj postawić jakiś pomnik, skromny krzyż i ktoś o tym pamięta. Gdyż gdyby granicę ustalono w nieco inny sposób i przebiegałaby ona na przykład tam, tak pewnie nie byłoby tutaj dzisiaj żadnej wzmianki o tym, co się tutaj stało, a to miejsce byłoby totalnie zarośnięte krzakami. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądają podobne miejsca raptem kilka kilometrów dalej, po drugiej stronie granicy, gdzie również UPA dokonywało mordu na Polakach, paliło wioski, bo pamiętajcie, że te masakry działy się nie tylko na Wołyniu, o którym mówią wszyscy. To miało miejsce zarówno na ziemiach, które leżą dziś w granicach Polski, jak i na
ziemiach, które są po drugiej stronie granicy dzisiejszej Ukrainy. Tam te masowe groby Polaków często są totalnie zarośnięte, w ogóle nieoznaczone, tak jak na przykład w uliczku Serdekiewicz, wsi, która kiedyś była zamieszkana głównie przez Polaków, a dziś ten cmentarz woła o pomstę do nieba. Ale skoro polskie władze zezwalają na stawianie takich pomników tutaj, na tej ziemi, tak myślę, że powinny oczekiwać symetrii ze strony Ukrainy. Żeby te polskie mogiły po tamtej stronie granicy również były oczyszczone i w jakiś sposób oznakowane. Chociaż tyle. Za czasów PRL-u jedynym upamiętnieniem był krzyż ze stalowych szyn, który postawiono w lesie niedługo po tej tragedii, a dopiero w 1996 roku przy torach postawiono taki okazały pomnik z piaskowca. I nie wiem, co takiego się wydarzyło, że wreszcie po tylu latach IPN postawił w tym miejscu przy torach tablicę z historią tego, co się tutaj wydarzyło. Przez dziesiątki lat to miejsce było oznaczone wyłącznie krzyżem zespawanym z szyn kolejowych oraz pomnikiem wykutym z kamienia. Ale na próżno było tutaj szukać jakiejś głębszej historii na temat wydarzeń z tego czerwcowego poranka 1944 roku. Jednak do tego miejsca nie prowadzą żadne drogowskazy i nawet jeżeli znajdziecie go na mapach Google'a, tak ciężko będzie tutaj trafić. Widać tutaj mnóstwo świeżych wieńców złożonych przez różnych polityków, różnych opcji oraz samorządowców. Te wszystkie wieńce są podpisane, kto je tam złożył. Tak tylko jeden człowiek zdecydował się, aby napisać na szarfie wprost w 82. rocznicę zbrodni UPA. Wieniec od burmistrza Tyszowiec. Widać, że tylko on nie boi się tutaj napisać konkretnie, o co chodzi, bo cała reszta to tylko pamięci ofiar, od burmistrza, od wojewody, od starosty i tak dalej. Bez jakichkolwiek konkretów. Polscy kolejarze nigdy nie zapomnieli o tym, co stało się w tym miejscu. Każdy przejeżdżający tędy pociąg oddaje hołd pomordowanym dźwiękiem klaksonu. Martwi mnie jedynie to, że dzisiaj temat zbrodni wołyńskich, czy ogólnie mordów dokonywanych przez UPA jest wykorzystywany politycznie. Jakoś przez lata politykom to zupełnie nie przeszkadzało. Jeździli balować na Ukrainę, dawali się fotografować pod czerwono-czarnymi flagami, portretami Bandery i udawali, że nie widzą tego problemu. Nagle, kiedy poczuli, że tak można zdobyć głosy, zaczęli się pojawiać na takich uroczystościach. Nie dajcie się im zwieść, bo te farbowane lisy czekają tylko na wasze głosy. A kiedy ich wybierzecie, i tak nic z tym nie zrobią, tak jak nie robili do tej pory, bo wielokrotnie mieli okazję. A tego typu upamiętnienia i tak zwykle powstawały wyłącznie dzięki ludziom dobrej woli, którzy nie chcieli, aby te historie poszły w niepamięć. Czy wersja o zniewadze Ukraińców przez Polaków na zabawie jest prawdopodobna? Historycy twierdzą, że bardziej prawdopodobna będzie ta, iż Ukraińcy tym mordem chcieli pokazać, że Polacy nie mogą się czuć bezpieczni również na tych terenach. I żeby dać im do zrozumienia, iż należy uciekać stąd czym prędzej, najlepiej gdzieś za San, bo tutaj ma powstać niedługo nowe państwo, Ukraina. I już za kilka tygodni po tym zdarzeniu przeszedł tędy front radziecko-niemiecki i po dziś dzień ten temat był w kręgu rządowym polskim oraz IPN-u, który dopiero teraz postawił tą tablicę, tematem tabu. Nie wiedzieć czemu politycy i historycy rządowi nie dotykali go. Omijali go z daleka. Być może dlatego, że jest on blisko związany z tematem Wzgórza Monastyr, o którym opowiadałem wam również na tym kanale. Zapraszam do obejrzenia filmu o pomniku bohaterów UPA na Wzgórzu Monastyr.